Zapraszam Cię do Gruzji. Naszą przygodę zaczniemy od dwudniowej aklimatyzacji przed zdobywaniem Kazbeku. Zrobimy to na 3 tysięcznikach w kurorcie narciarskim Guaduri, gdzie mój przewodnik górski posiada przytulny hotel. To właśnie Gija, alpinista i instruktor narciarstwa, będzie nam towarzyszyć w górskich wyzwaniach w Gruzji. Zanim jednak zabiorę Cię w góry, podam Ci kilka ciekawostek na temat tego pięknego kraju. Gruzja leży na granicy Europy i Azji. Jest to kraj górzysty z dostępem do Morza Czarnego. Klimat w Gruzji jest mieszanką klimatu śródziemnomorskiego i subtropikalnego. Powierzchnia Gruzji jest 4,5-krotnie mniejsza od powierzchni Polski, a ludność to zaledwie 3,7 miliona mieszkańców. Gruzja była częścią Związku Radzieckiego i uzyskała niepodległość w 1991 roku. Gruzini przeważnie znają język rosyjski, ale niechętnie się nim posługują. Gruzja nie uznaje niepodległości Osetii Południowej i Abchazji, które według Gruzinów zostały zaanektowane przez Rosję. Gruzja jest znana z produkcji wina od ponad 8000 lat, a stolica Gruzji, Tbilisi, jest jednym z najstarszych miast na świecie. Gruzja zaraz po Armenii jest drugim państwem na świecie, które przyjęło chrześcijaństwo. Gruzińska kuchnia jest absolutnie wyjątkowa, a najbardziej rozpoznawalnymi potrawami są chinkali i haczapuri. W Gruzji, podobnie jak w Armenii, istnieje tradycja wznoszenia długich, szczerych toastów, a Gruzini jako naród są bardzo przyjaźni i gościnni. Jestem już w hotelu w Guaduri. To jest taki turystyczny kurort, który za czasów sowieckich został stworzony po to, żeby przyciągać zachodnich turystów z dewizami. Tak, ten gid, który ze mną będzie się wspinał na te dwie góry, ma właśnie ten hotel, jest właścicielem. Całkiem sympatyczny, fajny gość. No i dostałem na 2 dni hotel po to, żeby robić aklimatyzację tutaj na okolicznych szczytach. Ten hotel jest na wysokości około 2000 metrów, zaraz dokładnie sprawdzę. A okoliczne szczyty 300, więc idealne miejsce na aklimatyzację. No i zobaczymy, jak mi ta aklimatyzacja pójdzie. Dokładnie 2005 metrów nad poziomem morza, więc jak dla mnie idealne. Pokoik czyściuteńki, hotel pusty, ponieważ jest przed sezonem. Jestem tu przed sezonem, więc warunki w górach gorsze będą, trudniejsze, nie gorsze. Ale mi to właśnie akurat odpowiada, lubię taki ekstrem. Zobaczymy łazieneczkę. Tak to wygląda. Prysznic, kibelek. Jakiegoś większego szału nie ma, ale oj, jestem nieźle zmęczony. No tak, po tylu dniach. Tutaj moja torba z ekwipunkiem, mały plecak szturmowy. W środku jeszcze robię duży plecak. Pokoik, rewelacja. Bardzo ładna restauracja na dole. Powiedzieli, że za pół godzinki coś mi przygotują do jedzenia, więc będę mógł się posilić. I przejdę się, zobaczę, jak tutaj to miasteczko wygląda. Jutro w góry zobaczymy balkon. Posterunek policji. Proszę bardzo. Zimno tu, na 2000 metrów już jest zimno, już krótkie spodnie w ogóle nie wchodzą w grę, trzeba się ubierać. Widok z hotelu przepiękny, wspaniała panorama. Tutaj przed chwilą lało, było zimno, ubrałem się jak na zimę. Już widzę, że są 2 albo 3 piękne szczyty, 3000, więc jutro mam taki plan, żeby na nie wejść i posiedzieć po prostu trochę na nich, bo 3300 metrów chyba ma ten największy. To jest to, co najbardziej lubię na Kaukazie. Zobacz, co tu się dzieje, jaka radość. Jaka radość, no nie mam dla ciebie kiełbasy, ale ty śmierdzisz fajnie. Jezu, jaki ty jesteś brudas. Wczoraj dałem kupę mięsa twojemu koledze w Armenii. No już, dobra, starczy. Ale się przykleił. Ale fajny pies. Na Kaukazie po prostu są miliony, nie tysiące, miliony bezpańskich psów. Latają całymi wechatami, jeszcze pewnie nie jednego tu nagram. Najszczęśliwsze zwierzęta na świecie. Głodne, chude, brudne, zapchlone, z kleszczami, ale zadowolone i szczęśliwe. Społeczeństwo w Gruzji jest skrajnie antyrosyjskie. Około 90% ludności nienawidzi Rosji. I wszyscy się tu pozdrawiają. To jest Kaukaz. I rzeczywiście są powieszane wszędzie ukraińskie flagi. Teraz tędy mogłem zejść, dobra, już tak małem co i jak. Natomiast rząd, który od 10 lat rządzi Gruzją, jest skrajnie prorosyjski. Jezus, ten pies wybiega na ulicę, mam nadzieję, że go zaraz samochód jakiś nie rozjedzie. Myślę, że
ma to opanowane latami. Więc rząd jest prorosyjski, wspiera tutaj bardzo mocno Rosję gospodarczo, handlują. Wszystkie, powiedzmy, przepisy są ustawione tak, żeby pomagać Rosjanom, dlatego tutaj mnóstwo Rosjan przyjechało. Powiedzmy połowa do Gruzji, połowa do Armenii z tego pakietu tutaj na Kaukazie. Trochę do Azerbejdżanu, dużo do Kazachstanu, ale generalnie to jest ciekawe, że Gruzja, która jest bardzo antyrosyjska, no przejęła potężne ilości Rosjan. Kocham Armenię i lubię Gruzję. Dowiedziałem się właśnie różnych faktów z zupełnie innego źródła, czyli od Gruzina, który jest mocno antyrosyjski, proukraiński i tak dalej, proeuropejski i proamerykański. No i zupełnie inaczej przedstawił mi całą historię wojny z Azerbejdżanu z Armenią. I nie wiem już teraz, co jest prawdą, a co nie. Nie będę w to wnikał, nie będę się wypowiadał. Uwielbiam Armenię, uwielbiam Armeńców. Nie wiem, wymawiać cały czas. Ale no rzeczywiście to wygląda tak, że 30 lat temu, z tego co, cytuję słowa Gruzina, to nie jest moja opinia, nie wiem, nie znam się, nie będę tego komentował. Natomiast przekażę to, co usłyszałem. Przekazałem to, co usłyszałem w Armenii, teraz przekazuję to, co usłyszałem w Gruzji. I nie wypowiem się. Nie mam dostatecznie informacji, żeby ocenić, co jest prawdą, a co nie. Ale Gruzin powiedział mi, że Armenia 30 lat temu zaczęła tą wojnę właśnie w Górnym Karabachu. O, jaki piękny kościółek. Zaczęła tą wojnę w Górnym Karabachu od tego, że Rosja oczywiście wspierała separatyzm w Górnym Karabachu, robiąc taki punkt zapalny, tak jak w Naddniestrzu, albo właśnie w Osetii, w Gruzji, finansując i wspierając właśnie separatyzm. Później wywołali tam wojnę i Armenia podobno wyrwała kawałek Azerbejdżanu i kontrolowała przez 30 lat prawie ten Górny Karabach. I działy się tam różne rzeczy, tak powiedział Gruzin, nie wiem jakie. Natomiast 4 lata temu Azerbejdżan podał łomot mojej ukochanej Armenii i kontrolujesz teraz całkowicie Górny Karabach. Jestem tu w sklepie zwykłym spożywczaku i co? Tarczyn Dymbark. Ale jaja. Połowa turystów, ponad połowa, którzy tu przyjeżdżają do Gruzji, to Polacy. Więc chyba nie było wyjścia. Trzeba było też polskie rzeczy sprowadzać. Ale jaja. W ogóle uwielbiają tu Polaków. Ja im się nie dziwię. Strasznie się cieszę z takiego dnia samotności, bo ci Ormiańcy, oni byli tak cudowni, wspaniali, że naprawdę nie dawali mi spokoju. W ogóle przez te 7 dni po prostu nie było chwili wytchnienia, żebym był sam. No, ostatni dzień na daczy od wieczora właściwie spędziłem sam. A nie sam. Sąsiad przyszedł. Zaprosił na zupę, nakarmił, a później powiedział, że pokaże miasto. Tak, rzeczywiście, nie byłem sam. Ani dnia nie byłem sam. Więc trochę potrzebuję po prostu oddechu, wytchnienia, pobyć sam ze sobą. Tego mi tutaj brakuje. Zawsze na takich samotnych wyprawach, samodzielnych, samotnych, a jak, nazywajmy rzeczy po imieniu. Na takich samotnych wyprawach mam właśnie czas na to, żeby się zastanowić, przemyśleć, na refleksję, na zadumę. A tutaj dzieje się milion rzeczy. O, kolejny sklepik, Spar, czyli sieciówka. No i oczywiście towarzystwo. Jeden z kolczykiem, drugi bez. No i już teraz idą ze mną obydwaj. Są już teraz moje. Dzisiaj dzień aklimatyzacji. Wyszedłem z hotelu. Od razu złapałem stopa, więc godzinę marszu po drodze zaoszczędzona. I ruszam tutaj w pierwszej kolejności na ten punkt widokowy. To jest takie moje ulubione miejsce. Naprawdę fajny widok stąd jest. Psy tutaj się zajmują odpoczywaniem. Wszystkie wyglądają na zmęczone. Tak sobie leżą. Piękny maluch. Pełno ich tutaj. O, następny.
i następny, gdzie się człowiek nie obejrzy, tam pies. Mówili mi, że generalnie jest bezpiecznie tutaj, jakichś super dzikich zwierząt nie ma, tylko trzeba uważać na psy pasterskie, które bronią owiec. Czyli jeżeli będzie stado owiec, to nie wolno podchodzić, bo pies ma za zadanie bronić tych owiec. Więc dla psa bez różnicy, czy to jest wilk, czy człowiek, idzie ktoś, zbliża się do stada owiec, trzeba go po prostu zaatakować. To jest to miejsce, paru turystów. Oczywiście Sabaka śpi. I ma wszystko gdzieś. Się zmachałem idąc. No i teraz widok po prostu nieprzeciętny. Uwielbiam to miejsce. Jest śliczne. Zobacz. Aż się kręci w głowie. Tu jacyś turyści się zachwycają. Kilkaset metrów. O, można sobie zrobić też pamiątkowe fotki na jakimś fotelu. No i tam trzeba będzie pójść. Nie wiem jak. Tutaj są chętni i po prostu wyrywają mi to z rąk co chwilę. Słuchajcie, wskakują na mnie i próbują mi to zabrać. Pełno tu tych psów. Tam leży następny. Mam dwa. Miejsce pełne turystów, więc one tu przychodzą i zajmują się żebractwem. I rozmnażają się. Jestem przekonany, że to są niczyje psy. Gruzja właśnie słynie z tego, że jest pełno niczyich psów. Dobra, dojem i dam im resztę tego chleba. Niech mają. Idę dalej. Dobra, masz. Chleb ci dam, natomiast mięso zjem, dobra? Mi to na cały dzień musi wystarczyć. I tu drugi też ma. Ma. No, świetne są te psy. O, kolejny turysta i robi to samo co ja. Karmi, a one wiedzą, że maślane oczy spowodują, że nikt mnie odmówi. Musiałem tu przejść przez terytorium jakiejś betoniarni. Szlaban był. No ale tak mnie mapy prowadziły. No i dwa potężne psy leżą. Miałem stracha. Kurde, ale podszedłem, były miłe, polizały mnie. Pobawiłem się z nimi, idę dalej. No ale była chwila stresu. Ponieważ no nie wiadomo. Generalnie jak są na takiej posesji psy, to są po to, żeby pilnować, a nie po to, żeby leżeć. No ale przepuściły mnie. Teraz zdaje się, że już jestem za tym miejscem, idę dalej. Tutaj przepiękne, gigantyczne stado owiec. Po prostu bajka. Nawet słychać ich błęczenie co jakiś czas. Celem dzisiejszego trekkingu nie jest zdobycie jakiegoś konkretnego szczytu, chociaż fajnie by było oczywiście, ale raczej nabicie powiedzmy za 20 km na piechotę i cały czas poprzebywanie na wysokości około 2 km. Zaraz zobaczę, na jakiej ja jestem teraz wysokości. Z ciekawości. Wydaje mi się, że około 2000 metrów. Może wyżej. O. Nie jest źle. 2281, czyli 2300 metrów. To jest naprawdę dobrze. 2300. No to mógłbym na takiej wysokości poprzebywać. No i teoretycznie powinienem dojść do Meteo, czyli tej stacji starej meteorologicznej, która jest powiedzmy w połowie drogi na Kazbek, bez bólu głowy. Tam mój gid powiedział, że przez jeden dzień zrobimy po prostu odpoczynek aklimatyzacyjny plus trochę poćwiczymy techniki pracy z czekanem w rakach, asekuracji i tak dalej. Tego nigdy za dużo. Zawsze jak idę z jakimś gidem, czegoś tam się od niego uczę i to jest fajne, bo to się przydaje, więc warto skorzystać z okazji. Pogoda się zmienia, przyszły chmury, co mnie akurat cieszy, bo
Strasznie paliło słońce, nabrałem kupę rzeczy do plecaka. Kurtka puchowa, Gore-Tex, bluza z Marynosa, windstopper, takie różne rzeczy. Wszystko to waży, plus do tego dorzuciłem cały sprzęt do nagrywania. Jakieś muchy końskie mnie tu atakują. Cały czas mi nie zeszło to te pogryzienia od tej osy, czy co to było. O, czerwone, tu czerwone tam i jeszcze tam głębiej. A to już kilka dni minęło. Swędziało jak cholera. Na początku bolało jak cholera, a później swędziało. No ale tak to bywa. W obcych krajach nie zna się zwierząt, nie zna się owadów. Nie wiadomo co człowieka ukąsi. To i tak nie są jakieś kraje tropikalne, więc nic złego się nie dzieje. Ale fajnie. Jestem na 2500 i czuję się dobrze. Czyli ta aklimatyzacja w Armenii była świetnym pomysłem. Podobno to działa tak, że aklimatyzacja utrzymuje się miesiąc. Po pierwszym tygodniu jest najlepsza. W pierwszym tygodniu traci się około 25%, później w drugim tygodniu kolejne 25%, to już jest połowa. W trzecim tygodniu 75%, no i w czwartym tygodniu traci się do zera, więc najlepiej jest zaaklimatyzować się i w ciągu pierwszego tygodnia wrócić w góry wysokie. No ja cały czas gdzieś tam bujam się w tych okolicach 2000 metrów, więc zakładam, że na Kazbegu nie będzie problemu. Mam trochę mało wody, więc zakładam, że będę musiał skorzystać z jakiegoś źródełka. Natomiast najważniejsze, żeby ono nie przepływało wcześniej w miejscach, gdzie wypasają się owce, bo one po prostu załatwiają się do takiej wody i ona już jest później bardzo szkodliwa i trująca. Więc tak było właśnie jak byliśmy w Armenii. Mówili mi, gdzie mogę pić, a gdzie nie mogę pić, bo tam znowu wypasali byki. No i rzeczywiście jak później poszliśmy w takie miejsce, gdzie one się tam nagromadziły, no to one łaziły po tej wodzie kopytami, załatwiały się tam. No i pić taką wodę to jest masakra. Fajna tu jest roślinność, takie różne dziwne rośliny, które u nas w ogóle nie występują. Wyglądają jak kwiaty doniczkowe. Nawet by się do tego nadały, zaraz pokażę. Nie chce mi się tam daleko wspinać. O, tu jeden rośnie. Tak wyglądają. Ciekawe co to jest. Wyglądają fajnie. Takie oto kwiatki. Fajne miejsca trekkingowe. Co jest fajne jeszcze? Zero turystów. Jestem tu sam, totalnie sam. Oczywiście ma to swoje wady, bo jakby tfu, no to byłby kłopocik, ale z drugiej strony jest właśnie czas na refleksję, na zastanowienie się. To jest de facto 8. dzień mojej podróży po Kaukazie i pierwszy dzień, kiedy jestem totalnie sam. Znowu, tak jak lubię, zdany sam na siebie. Sam decyduję, co robię, jak reaguję na sytuację, która mnie zastała i co robię dalej. Płynie tutaj jakaś woda, więc napiję się, uzupełnię butelki i idę dalej. Zmęczyłem się. Kurde, ale przede mną wyzwanie. Kazbek. Kawał drogi do pokonania w pionie. Nawet w połowie nie jestem teraz. No ale cóż, sam sobie to wymyśliłem. Kurde, burza idzie. Walą pioruny. No ewidentnie. Burza w górach. O właśnie. Najgorsza co może być. O, jedzie jakiś samochód. Dowiem się co i jak. Wspinałem, spasiba тебе огромное. Wspinałem się, to wspinałem. Burza idzie. Chmury. Jest одежда. Все есть у меня. В рюкзаке, да. Спасибо. I te chmury czarne wiszą. No i tu chłopaki mnie spotkali po drodze i podwieźli. Привет, Польша, привет от нас. O, Давай, дорогой. спасибо. Вот мы с тобой Да. сейчас. Сними Вместе вот так. споткаемся. Вот, Да. O, вот так. tak. Jeszcze raz скажи, как twoje imię? Автандил. Автандил, очень сложно Polaku, Автандил. Автандил jest tutaj właścicielem tego oto obiektu
To będzie restauracja, hotel, właśnie go buduje. Вот здесь будет гостиница. O, gastina i restaurant, gastynica, restaurant. Tu mnie tym samochodem podrzucili i oszczędzili mi 2 godzinki. Teraz mnie zapraszają do środka, zobaczę jak tam remont idzie. Robią to. No pięknie to wygląda. Szykują się na sezon. To są te najwyższe szczyty tutaj. 3 takie, które są w okolicy. 3300. No idę, jak zapraszają, to idę. Jeszcze bym tam w góry poszedł, ale na razie pogoda wygląda słabo, więc słabo. Чтобы грозы не было, да? Думаешь, будет дождь? Дождь, будет дождь? Дождь? Да. Или пройдет? Часа 2 не будет. Вот А, не будет. часа черный 2. отойдет. Да, я вижу черные Да. совсем. Это будет гроза, точно. Да. Вот так. А которая самая большая вершина здесь? Это? Вот, а вот наверху. Это, да? Садзеле, вот. Это, да? Направо прямо. Да. Садзеле. А, Вот Садзеле. вот, 3700 там. Да. Это далеко пешком оттуда идти? Да вот так прямо. А, я пойду тоже. Да, Посмотрю. как хочешь. Главное, чтобы- Осторожно, Да. дорогой, осторожно. Главное, чтобы дождь не пришел Да. такой большой только. Chłopaki mi pokazali całą restaurację, hotel. Bardzo są z tego dumni. No w sezonie, czyli w zimie przyjeżdża tutaj po prostu multum turystów. Powiedzieli, żebym daleko nie odchodził, bo idzie potężna burza. I że w razie czego będę mógł tutaj do nich wrócić i się schować. Natomiast idę przynajmniej na tą pierwszą górę, zobaczymy co się stanie. Grunt, żeby nie było burzy. Jak będzie deszcz, nic strasznego, mam Gorateksy. Ale jak jest burza w górę, przerypane pioruny walą, mogą zabić, usmażyć człowieka. Kurwa. Coś czuję, że w ogóle daleko nie pójdę. Ona już tu jest, ta burza. Nie no, posiedzę u nich. Да, я возвращаюсь. Я прогуляюсь буквально 5 минут и вернусь. Да. Ja k wam przyjdę сейчас. No nie. Przy tej pogodzie to w góry się po prostu nie idzie, bo to jest niebezpieczne. Tak samo było w Armenii. Chłopaki mówili, żebyśmy nie szli w góry 2 dni wcześniej, ponieważ będzie burza. A znaleźli okno, sprawdzili pogodę. Świetna pogoda była. Więc trafiliśmy idealnie w 2 dni przepięknej pogody, a później przyszła potężna burza. I dzień wcześniej też była burza. No trzeba sprawdzać lokalną prognozę pogody w górach i dopiero wtedy decydować, czy się w góry idzie, czy nie. Dla mnie najważniejsze jest tutaj posiedzieć jak najdłużej, ponieważ wtedy dopiero będzie aklimatyzacja. Już mam zadyszkę. Ogólnie rzecz ujmując jest tak, że mam... jestem teraz na wysokości, uwaga, 2700. Bardzo ładnie. Piękna wysokość. No szkoda, że nie pójdę tam, ale nie idzie się w taką pogodę w góry. Po prostu. Mam nadzieję, że jak będziemy wchodzić na Kazbek, to nie będzie takich jaj. No właśnie, to jest jeszcze przed sezonem. Tutaj jeszcze pogoda się zmienia radykalnie, momentalnie. Dlatego właśnie w góry się jeździ, powiedzmy, od lipca. No bo wtedy ta pogoda jest w miarę przewidywalna. Oczywiście tam w górach jest śnieg, wiatr i mróz i zimno. No ale nie ma takich jaj, że jest burza, nie? Natomiast no teraz to jest późna wiosna, wczesne lato. No i takie właśnie oto niespodzianki. Ale nie idę, poczekam aż ta burza przejdzie. Zerwał się wiatr. No i chmury są po prostu porażające. Co chwilę walić grzmot. No i zaraz przyjdzie deszcz, to jest kwestia kilku minut pewnie. To już widać. Natomiast mam nadzieję, że przejdzie bokiem i... O właśnie. Że przejdzie bokiem i że będę mógł pójść na górę. Przeczekam, jeszcze nie jest wcale tak późno. Chłopaki mi kupę czasu zaoszczędzili, wioząc mnie. Żarty się skończyły. Spierdzielam na dół. Przed chwilą gdzieś tam walnął piorun. Idzie burza ewidentnie. Rzeczywiście wejście na górę z 20 minut, 5 minut na dół, ale nie warto ryzykować. Tak właśnie macie się zachowywać w górach. Nieważne, że jesteście rzut beretem od szczytu i fajnie byłoby wejść po pokonaniu całej tej drogi,
ale jak widzicie coś takiego w górach, trzeba spierdzielać. Ewidentnie pogoda się popsuła, zaraz będzie burza, więc muszę zdążyć zejść jak najniżej, zanim te pioruny zaczną walić. Nie idę tam, może jutro, zobaczymy. Posiedziałem na 2800, zjadłem, ale też przerwałem szybko to jedzenie, bo już mam lekkiego stresa. Zmykam na dół, widzimy się na dole. No bo jadę autostopem na pacę, schodzę z gór, a tu mnie znowu podwożą. Nie radzą pochodzić po górach. Zapraszam Cię na następny odcinek. Jutro spróbujemy zdobyć okoliczne szczyty i spędzić więcej czasu na dużej wysokości. Będzie to miało kluczowe znaczenie przed atakiem szczytowym na Kazbek.